Dzień dobry ponownie. Witam w trzeciej części szkolenia związanego z kluczowymi ideami dydaktycznymi w projekcie PAWSE. Ten slajd już Państwo doskonale znacie, tylko przypomnę jako takie wprowadzenie do tej części zajęć, że jednym z filarów projektu PAWSE jest filar odnoszący się do wykorzystywania narzędzi z zakresu Science Education, przede wszystkim tu strategii Inquiry-Based Science Education. W poprzednich częściach już omówiliśmy kompetencje naukowe i praktyki naukowe, powiedzieliśmy sobie o rusztowaniu dydaktycznym, o tym, czym jest aktywność dydaktyczna. Natomiast dzisiaj przypomnimy króciutko, właściwie w telegraficznym skrócie, o nauczaniu przez projekty, tak, czyli Project-Based Education, i powiemy sobie o argumentowaniu. Tak. Przybliżę Państwu model argumentowania Toulmina i przećwiczymy troszeczkę, jak ten model wygląda. Ale żeby to jeszcze zrobić, to tak dla przypomnienia, może i uszeregowania, chciałabym tu przedstawić Państwu takich 9 cech tej strategii IBSE, czyli odkrywania przez dociekanie i w sumie rozumowanie. Do cech tych należy między innymi, że jest to praca w ramach tej strategii, jest pracą w duchu naukowym, czyli wykorzystuje się tu cykl pracy naukowców w stawianiu i badaniu zagadnień w toku uczenia się. Do kolejnych cech należy to, że jest tu możliwość doświadczenia granic możliwości dyscyplin naukowych oraz podejść interdyscyplinarnych, dlatego że dobra praca projektowa, która jest wykonywana w ramach idei nauczania przez odkrywanie i odkrywania przez dociekanie i rozumowanie, jest podejściem interdyscyplinarnym. Do kolejnych cech należy to, że możliwe jest tu rozwijanie kultury opartej na stawianiu pytań, problemów czy zagadnień naukowych. Również jest to nauczanie, które promuje współdziałania i współpracę uczniów, coś, na czym w sumie nam zależy i chcielibyśmy, żeby nasi uczniowie potrafili ze sobą współpracować. Ale jest tu też podkreślana autonomia w uczeniu się, bo w całym podejściu jest to podejście skierowane na ucznia, nie jest to podejście skierowane na nauczyciela. Uczeń jest tu tym aktywnym uczestnikiem procesu, w związku z tym jest to proces autonomiczny w dużej mierze. Dostrzega się tutaj potrzeby zarówno uczniów z trudnościami, jak i uczniów utalentowanych. Może nastąpić tu dywersyfikacja nauczania w zależności od możliwości uczniów, od ich potrzeb i przede wszystkim od ich zainteresowań. Jest to również, takie nauczanie przez dociekanie stwarza możliwość uczenia się na błędach, coś, co generalnie jakoś unikamy w takiej tradycyjnej rzeczywistości szkolnej. Niewątpliwie w życiu uczymy się na błędach i Inquiry podkreśla też jako taka strategia uczenia się to, że błędy mają swoją rolę i stanowią okazję do kontynuowania nauki. W ramach IBSE jest tu odwoływanie do wiedzy podstawowej. Nie można zrobić dobrze IBSE bez podstawowych wiadomości, natomiast uczniowie mogą tu samodzielnie przeprowadzać takie wnioskowania, te powiązania myślowo-poznawcze pomiędzy elementami wiedzy nabytej z różnych źródeł. I to jest jedna z takich ważnych cech nauczania przez dociekanie, gdyż umożliwia ona uczniom właśnie integrowanie wiadomości pochodzących z różnych źródeł wiedzy. W ramach IBSE następuje też zachęcanie w jednakowym stopniu dziewcząt i chłopców do udziału w edukacji w zakresie wszystkich dyscyplin przyrodniczych i ścisłych. I też warto podkreślić, że tu proces uczenia się jest procesem kumulacyjnym. Tak? Następuje taki podobny do kuli śnieżnej, taki przyrost wiedzy uczniowskiej, którą konstruują w swoich umysłach oraz
przyrost kumulacyjny umiejętności. Jeśli chodzi o nauczanie projektowe, myślę, że w Polsce jest to temat, który jest doskonale znany nauczycielom, zatem tu tylko podstawowe takie informacje przypomnę tak naprawdę Państwu, że są pewne takie fazy nauczania w ramach projektowania. I te fazy obejmują orientację, konceptualizację, badanie, wnioskowanie i dyskusję. Orientacja jest to taki wstępny etap projektu, kiedy wybierany jest temat, identyfikowane są zmienne, zależne, niezależne, jakiś główny problem badawczy i ta faza skupia się przede wszystkim na tym, żeby pobudzić zainteresowanie uczniów, żeby to oni właśnie wychodzili ze swoimi pomysłami badawczymi, ze swoją ciekawością poznawczą. W drugiej fazie konceptualizacji, następuje wyjaśnienie tych kluczowych pojęć zmiennych związanych z podstawowym problemem. Może być tu określenie, który problem jest główny, a które problemy są bocznymi problemami albo podproblemami, odpowiedzenie na które posłuży nam, zebranie tych wszystkich informacji posłuży nam do tego, żeby odpowiedzieć na główny problem, który chcemy zbadać w ramach naszego projektu. Kolejna faza to jest już badanie, w którym to uczniowie przeprowadzają badanie, projektują te badania, najpierw potem przeprowadzają i implementują wszystkie czynności, które są związane z dociekaniem naukowym, czyli czy to będzie eksploracja, obserwacja, układ typowo eksperymentalny, czy interpretacja danych zastanych, czy danych pobranych, czy pierwotnych, czy wtórnych, to wszystko zależy od wybranego projektu badawczego. Po zebraniu danych musi być wnioskowanie, czyli ich analiza i interpretacja, tak? Czyli tutaj podczas wnioskowania staramy się odpowiedzieć na pytanie, które było naszym głównym problemem. No i dyskusja, czyli ustalenie, czy wyniki i wnioski faktycznie w pełni nam odpowiadają, czy może być jakaś inna interpretacja. Czyli tu jest ta faza, w której umiejętność czy kompetencja komunikowania i dyskutowania ma bardzo duże znaczenie. Także oczywiście, jak każda metoda, również metoda nauczania projektowego ma swoje wady i zalety. Niewątpliwie do zalet nauczania projektowego należy to, że jest to uczenie, które może być skutecznym sposobem angażowania i motywowania uczniów, ponieważ mogą oni wybrać zagadnienia, które mają znaczenie dla ich życia osobistego. I tu badania wykazały, że uczenie się oparte na projektach może być dużo bardziej skuteczne niż tradycyjne podejścia, zwłaszcza w zakresie takich długoterminowych efektów, długoterminowego przechowywania informacji w naszej pamięci długotrwałej, czy doskonalenia umiejętności z XXI wieku, przygotowywania uczniów do syntez, analiz, wyjaśniania pojęć. Także uczniowie tu można powiedzieć, że nabywają i doskonalą umiejętności nie tylko takie związane z realizacją projektu, ale także w innych dziedzinach wiedzy czy w innych sytuacjach pozaprojektowych. Natomiast są to też wyzwania, tak? Ponieważ wdrażanie uczenia się opartego na projektach wiąże się z takimi wyzwaniami, przede wszystkim, że uczniowie muszą wziąć odpowiedzialność za proces uczenia się. Oni biorą udział właściwie w tym projekcie od początku, jeżeli to jest takie typowo nauczanie projektowe, czyli od stawiania celów, monitorowania, od definiowania kluczowych pojęć. Przez wszystkie te fazy projektu uczniowie przechodzą i powinni być zaangażowani w nie wszystkie, czyli to jest taki proces współtworzenia. Stąd nie zawsze jest to łatwe, bo powiedzmy tradycyjne podejście stwarza takie poczucie pewnej stabilności u uczniów, nie ma tu wyzwań. Natomiast takie nauczanie projektowe oznacza
że uczniowie są aktywni, czyli pojawia się też konieczność elastyczności, dostosowania do pracy grupowej, pojawia się konieczność wyboru, które cele są ważniejsze, które chcielibyśmy zrealizować, więc jest to niewątpliwie wyzwanie i aby zapewnić taką skuteczność uczenia się opartego na projektach, grupy muszą uwzględnić taką pozytywną współzależność, jakąś indywidualną odpowiedzialność, ale też równy udział. Muszą też nastąpić pewne umiejętności społeczne, komunikacja, podejmowanie decyzji, budowanie zaufania, ale też zarządzanie konfliktami, bo niewątpliwie jak jest praca grupowa, to zawsze jakieś konflikty mogą się pojawić. I to są podczas tego projektu, podczas realizacji projektu jest to niewątpliwie wyzwanie, ale też okazja do kształtowania kompetencji też komunikacyjnych, bo niewątpliwie konflikty są też cechą naszego, czy elementem naszego życia i umiejętność radzenia sobie z nimi, zarządzania tymi konfliktami niewątpliwie może się przydać w życiu każdego z nas. Stąd nauczyciele tutaj odgrywają kluczową rolę w takim kierowaniu i nadzorowaniu pracy uczniów, żeby im pomóc w osiągnięciu celów. Natomiast argumentowanie. Argumentowanie jest coś, z czym jesteśmy teoretycznie zaznajomieni w ciągu swojego życia, natomiast ta znajomość jest różna, tak? I jeżeli patrzymy na to, co to jest argument, można powiedzieć, że argument jest to ocena wiedzy w świetle dostępnych dowodów. Można powiedzieć, że argument jest narzędziem w dyskusji. No ale sam argument można zrewidować, czyli sam może być poddany dyskusji. W związku z tym to nie jest tak, że argument jest czymś danym raz na zawsze, stałym i niezmiennym. Bo tak samo jak nauka jest zmienna i się rozwija, jak tylko się pojawia nowe, lepsze wyjaśnienie, to ono zawsze wypiera to, które było wcześniej. Podobnie może być zresztą z argumentami. Więc sam argument można powiedzieć, że jest przede wszystkim prawdopodobnym i logicznym uzasadnieniem wyjaśnienia z odniesieniem do opcji przeciwnej. To, że jest prawdopodobne, wynika nam z danych, tak? Bo argument zawsze oparty jest na danych. A że jest logiczne, to wynika z rozumowania. Czyli to nie może być przypadkowe połączenie danych z twierdzeniem. Twierdzenie w argumencie musi logicznie wynikać z danych i być wsparte mechanizmem, który łączy dane z twierdzeniem. Czyli argument, że coś faktycznie istnieje, musi zawierać dowody, które pociągają za sobą, a przynajmniej w dużym stopniu potwierdzają prawdziwość tego argumentowanego wniosku. Jednym z takich zastosowań argumentów jest wskazanie bardziej prawdopodobnego wyjaśnienia zjawiska, czyli dlatego służy do oceny wiedzy w świetle dostępnych dowodów. I na pewno uczy interpretowania i nadawania znaczenia danym, faktom, które obserwuje się w świetle wiedzy teoretycznej z danego przedmiotu. Mogę Państwu też powiedzieć, że w momencie, kiedy prowadzę zajęcia dla licealistów z argumentowania, bardzo często słyszę taką uwagę, że argument im się kojarzy z językiem polskim i rozprawką, natomiast oni do końca twierdzą, że nie są pewni, jak taki poprawny argument wygląda. I jedną z informacji, zwrotnych, jaką dostaję, jest to, że w końcu wiedzą, że rozprawka to nie jest pisanie tego, co wiem na temat lektury, co pasuje pod tezę, ale że to musi logicznie, że ma taką strukturę właśnie już ustaloną i jakie są tam mechanizmy, to warto znać. Także wydaje mi się, że argumentowanie również w naukach ścisłych powinno być elementem nauczania właściwie wszystkich przedmiotów. Taki prosty model argumentu ma 3 podstawowe elementy. Ma dane, czyli coś, co nam będzie świadczyć o tym, tak? Coś zbieramy.
twierdzenie, czyli tezę i wsparcie, czyli uzasadnienie dowodów. To jest te 3 argumenty, ten taki prosty model argumentu jest takim delikatnym rozwinięciem tego, co na egzaminach maturalnych spotykamy w zadaniach pod hasłem wyjaśnij czy uzasadnij. Tak? Czyli jak zaczynamy od dowodów, mamy jakieś dane z różnych badań, które zostały zebrane, one wspierają lub obalają naszą tezę, czyli wniosek, i ten wniosek czy teza musi być spójna z dowodami. I ten dowód broni się ze wsparciem, czyli z uzasadnieniem, czyli oświadczenie, mechanizmy, które wyjaśniają znaczenie dowodów. I tu taki prosty przykład, tak? Jeżeli twierdzimy, że delfiny są bardziej spokrewnione z psami niż z rybami, musimy zebrać do tego jakieś dowody, czyli zbieramy, że zarówno delfiny i psy są stałocieplne, że pobierają tlen z powietrza i produkują mleko. Z kolei ryby są zimnokrwiste, pobierają tlen, którego potrzebują z wody i nie produkują mleka, dlatego delfiny i psy mają więcej cech wspólnych niż delfiny i ryby. I uzasadnieniem tego dowodu może być takie stwierdzenie, że zbadaliśmy podobieństwa organizmów pod względem wybranych cech, a ponieważ ewolucja wskazuje, że organizmy, które mają bliższego wspólnego przodka, będą miały więcej wspólnych cech niż te z dalszym wspólnym przodkiem, więc organizmy, które mają wspólnego przodka w niedalekiej przyszłości, są bliżej spokrewnione niż organizmy, które mają wspólnego przodka w odległej przyszłości. To jest uzasadnienie, które nam wspiera twierdzenie. Natomiast taka hipotetyczna sytuacja. Wyobraźcie sobie Państwo, że pojawił się pomysł szeroko dyskutowany w mediach, żeby zlikwidować przedmioty takie jak biologia, chemia, fizyka czy geografia w szkołach i zamiast tego wprowadzić edukację zdrowotną. I chciałabym, żeby Państwo w ramach zadania tu pod tym filmem spróbowali skonstruować prosty argument, który mógłby być wykorzystany w debacie publicznej dotyczącej tego pomysłu. Z reguły jak warsztaty takie prowadzę, takie face to face, takiej formule tradycyjnej, to wtedy proszę Państwa, żebyście wykorzystali metodę Think per Share, czyli pomyśl, opowiedz sąsiadowi i podzielcie się na forum. Natomiast tu bym chciała, żeby Państwo pod filmem na platformie zamieścili przykład swojego argumentu. Natomiast to, jak powiedziałam, był prosty model argumentu, a Państwa bym chciała zapoznać z modelem Toulmina. Toulmin był filozofem nauki, który sformułował całą teorię tego, jak powinien wyglądać argument. I tu jest, w jego modelu jest właśnie opcja przeciwna i odniesienie się do tej opcji przeciwnej. Zatem w modelu Toulmina mamy takie elementy jak pytanie główne, jakieś dane czy przesłanki, twierdzenie, uzasadnienie tego twierdzenia czy tezy i wsparcie tego uzasadnienia, ale mamy tutaj też cały element na kontrargument, czyli jaka jest kontrteza i obalenie tej kontrtezy. Zatem do pytania głównego zbieramy dane, co wiadomo na dany temat, tak? I dane nam pozwalają na skonstruowanie jakiejś tezy czy twierdzenia. Pozwalają nam na podstawie jakiegoś mechanizmu, czegoś, czyli uzasadnienia, które łączy nam dane z twierdzeniem, a ten mechanizm jest jeszcze wsparty, tak? Czyli ma jakieś prawo, teorię, które uprawomacnia nasze uzasadnienie. Można się w tym momencie zastanowić nad wyjątkami, czyli kiedy nasze twierdzenie, nasza teza nie będzie prawdziwa, tak? Czyli powstanie nam kontrteza, a jednocześnie znając kontrtezę i próbując nadal podtrzymać nasze twierdzenie, możemy na jakiejś podstawie tą kontrtezę obalić. I teraz jak to by wyglądało na konkretnym przykładzie? Wyobraźmy sobie pytanie główne, czy i jak posiadanie psa wpływa na nastrój właściciela. Więc zbieramy dane. Dane mogą być na przykład takie, że jak głaszczę psa, to czuję się lepiej, że pies cieszy się na mój widok, że ja się cieszę na widok psa. Zatem mogę spróbować skonstruować tezę, że posiadanie psa wpływa pozytywnie na nastrój właściciela. Jakie będzie zatem uzasadnienie tej tezy?
że dotykanie innych zwierząt zwiększa poziom oksytocyny. I tu dane mówią, że po czasie od 5 do 24 minut głaskania psa zanotowano wzrost oksytocyny, ale też prolaktyny i dopaminy nie tylko u człowieka, ale i u psa, co może być wsparciem tego uzasadnienia, że wzrost poziomu oksytocyny poprawia nastrój, a sama oksytocyna powoduje u ludzi wzrost zaufania, ciekawości, życzliwości, przywiązania, ale też odpowiada za wzrost jakości interakcji społecznych, uczucie relaksu, spokoju i dobrego samopoczucia. Biorąc to wszystko pod uwagę, ta teza, że posiadanie psa wpływa pozytywnie na nastrój właściciela, jest słuszna. I teraz zastanówmy się nad tą drugą częścią. Jaki może być kontrargument, czyli kiedy posiadanie psa nie będzie wpływać pozytywnie na nastrój właściciela. I możemy sobie wyobrazić sytuację, że psy mogą być agresywne i zdarza się, że atakują nawet właściciela. Więc co może być obaleniem tej kontrtezy, które nam jednak ciągle uprawomocni naszą tezę? Że agresja u psa ma najczęściej podłoże lękowe i wynika albo ze złej socjalizacji, z niezaspokojenia potrzeb behawioralnych lub ochrony potomstwa. Psy, które czują się bezpieczne, są dobrze traktowane, nie atakują swoich właścicieli. Zatem na tej podstawie możemy stwierdzić, że generalnie posiadanie psa wpływa pozytywnie na nastrój właściciela. Drugie zadanie, które bym chciała, żeby chciałabym, żeby Państwo spróbowali się zmierzyć, jest tu przedstawione na slajdzie. I chciałabym, żeby Państwo spróbowali przeanalizować powyższą wypowiedź zgodnie ze schematem Toulmina, czyli spróbować znaleźć poszczególne elementy, czyli gdzie będą dane, gdzie będzie teza, uzasadnienie, wsparcie uzasadnienie, kontrteza i obalenie kontrtezy. I przeczytam jeszcze to zadanie. Palenie w miejscu publicznym powinno być zabronione, ponieważ powoduje, że inni ludzie, w tym dzieci i kobiety w ciąży, wdychają dym. Szkodzi to także ludziom z problemami oddechowymi. Ostatnie badania wykazały, że prawie 80% biernych palaczy ma problemy z układem oddechowym. Wprowadzenie zakazu robienia czegoś szkodliwego będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie publiczne. Nie można jednak twierdzić, że każdy bierny palacz na pewno będzie miał problemy z płucami. Tymczasem minimalizacja zagrożeń nawet dla jednej osoby jest już wystarczającym powodem dla wprowadzenia tych zmian. Także zachęcam do spróbowania zidentyfikowania poszczególnych elementów argumentu na przedstawionym slajdzie i dziękuję serdecznie.